Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi powitać Państwa na dzisiejszym webinarze. Tym razem w ramach naszego cyklu poświęconego ESG, zrównoważonemu rozwojowi, zaproponowaliśmy temat zielonych zamówień publicznych. Porozmawiamy o tym, jak samorządy i instytucje publiczne mogą skutecznie wdrażać zielone kryteria w przetargach, jakie obowiązki, ale też możliwości daje prawo i jak wyglądają dobre praktyki z naszego regionu. Zapytam ekspertów, czy zielone zamówienia to bardziej szansa, czy może wyzwanie dla oferentów, a dzisiejszy webinar kierowany jest zarówno do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i do przedsiębiorców, bo coraz częściej właśnie instytucje publiczne poszukują dostawców, wykonawców, którzy potrafią spełnić te zielone kryteria. Zanim jednak przejdziemy do części merytorycznej, oficjalne nasze spotkanie otworzy pani Małgorzata Dudzic-Biskupska, wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry. Serdecznie witam na dzisiejszym webinarze poświęconym zielonym zamówieniom publicznym. Po raz kolejny spotykamy się w ramach cyklu wydarzeń dotyczących ESG, aby wspólnie zastanowić się, jak te idee przekładają się na codzienną praktykę instytucji publicznych, samorządów i przedsiębiorstw. Dzisiaj porozmawiamy o finansowaniu inwestycji zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju oraz roli zielonych zamówień publicznych. Choć ich udział w całości zamówień publicznych w Polsce wciąż jest niewielki, doświadczenia innych państw pokazują, że stosowanie kryteriów środowiskowych przynosi wymierne efekty nie tylko dla środowiska, lecz także dla budżetów publicznych i wzrostu konkurencyjności firm. Zamówienia publiczne są więc kolejnym miejscem i sposobem na wspieranie innowacyjnej gospodarki, ograniczanie emisji, lepszego gospodarowania zasobami, a co za tym idzie, poprawy jakości życia mieszkańców. WFR aktywnie wspiera zrównoważony rozwój regionu nie tylko poprzez organizowanie takich cyklicznych spotkań jak to dzisiejsze, ale przede wszystkim oferując wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach. W naszej ofercie znajdują się m.in. pożyczka ekoenergetyczna dedykowana projektom związanym z odnawialnymi źródłami energii, technologiami wodorowymi oraz poprawą efektywności energetycznej, pożyczka regionalna i tutaj wsparcie finansowe, tak zwany podkontrakt przeznaczona na realizację zamówień publicznych, czy pożyczka miejska wspierająca inwestycje infrastrukturalne, renowację, modernizację budynków, wdrażanie rozwiązań typu Smart City czy innych przedsięwzięć poprawiających komfort życia mieszkańców. Od niedawna znajdziecie Państwo również w naszej ofercie pożyczkę rewitalizacyjną wdrażaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, nakierowaną na projekty, które są realizowane na zdegradowanych obszarach miejskich czy też wiejskich. Jak więc Państwo widzicie, promujemy działania związane ze zrównoważonym rozwojem poprzez wsparcie finansowe oparte na preferencyjnych warunkach, jak również poprzez takie wydarzenia jak to dzisiejsze. Dlatego zachęcam do kontaktu z nami. Pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązania finansowe dopasowane do Państwa potrzeb i rodzaju inwestycji. Polecam również śledzenie naszych kanałów informacyjnych, gdzie na bieżąco publikujemy aktualności dotyczące form wsparcia i wydarzeń dla biznesu. Serdecznie dziękuję naszym partnerom za przyjęcie zaproszenia i zaangażowanie w dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję Urzędowi Zamówień Publicznych, Urzędowi Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Urzędowi Gminy i Miasta w Rychwale. Cieszę się, że możemy dziś wspólnie rozpocząć rozmowę o praktycznych aspektach zielonych zamówień publicznych. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla Państwa inspiracją i impulsem do wdrażania zmian, które pozwolą działać zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.
Tak, mamy nadzieję na ten impuls. Bardzo dziękuję Pani Prezes. Jak Państwo usłyszeliście, Wielkopolski Fundusz Rozwoju konsekwentnie wspiera zrównoważony rozwój regionu, nie tylko poprzez ofertę finansową, ale też poprzez właśnie działania edukacyjne, takie jak dzisiejszy webinar. Jeśli chcą Państwo być na bieżąco z naszymi wydarzeniami, materiałami, serdecznie zachęcam teraz do subskrypcji naszego kanału. Wystarczy teraz kliknąć przycisk subskrybuj, tak aby na bieżąco dostawać informacje o naszych nowych wydarzeniach online. Zachęcam również do komentowania, do przesyłania pytań. Można to zrobić na czacie, tutaj w okienku czatu na YouTubie, albo przesyłać pytania mailowo. Mail będzie wyświetlał się w pasku na dole. promocja@wfr.org.pl. Państwa pytania trafią do naszych ekspertów w trakcie sesji Q&A, która będzie pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. A teraz czas na prezentację pana Marcina Skowrona, radcy generalnego w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych. Trudno wyobrazić sobie lepszego eksperta do omówienia właśnie tego tematu zielonych zamówień publicznych w świetle obowiązujących przepisów. Pan radca ma ponad 20-letnie doświadczenie w tym obszarze i równie bogatą praktykę w zakresie zrównoważonej polityki zakupowej. Jest autorem licznych publikacji, materiałów poświęconych temu zagadnieniu, a także wykładowcą studiów podyplomowych zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej. Zapraszam Państwa na tą prezentację. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Proszę Państwa, przede mną stoi nie lada wyzwanie, ponieważ w przeciągu 50 minut moim celem będzie przybliżenie Państwu regulacji prawnych powiązanych właśnie z zielonymi zamówieniami publicznymi, które czy to umożliwiają, czy to nakładają na zamawiających określone obowiązki w kontekście uwzględnienia czynników okołośrodowiskowych. Tak, zielone zamówienia publiczne, możliwości czy obowiązki w świetle obowiązujących przepisów. Proszę Państwa, oczywiście punktem wyjścia będzie dla nas ustawa Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 2019 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku. Ustawa zawiera liczne odniesienia do kwestii środowiskowych. No i tutaj analizując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, możemy dokonać takiego ustrukturyzowania tych regulacji. Możemy podzielić regulacje na regulacje o charakterze strategicznym, do których zaliczamy m.in. delegacje do wydania polityki zakupowej państwa, czy też regulacje nakładające na centralne organy administracji rządowej zobowiązanie do sporządzania strategii zarządzania dla wskazanych kategorii zakupowych. Jednak w mojej ocenie takimi najważniejszymi regulacjami, które wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, to są regulacje przekładające się konkretnie na sposób organizacji i podejścia do organizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawa Prawo zamówień publicznych zawiera liczne regulacje o charakterze proceduralnym. Jeśli chodzi o politykę zakupową państwa, polityka zakupowa państwa to jest dokument o charakterze strategicznym, który został opracowany tutaj przez resort rozwoju i technologii. Polityka zakupowa państwa została przyjęta w styczniu 2022 roku i obejmuje 4-letni okres. Tutaj na slajdzie macie Państwo link do dokumentu, pod którym ten dokument jest dostępny. O co tak naprawdę chodzi w polityce zakupowej państwa? Polityka zakupowa państwa określa priorytetowe działania kraju w kontekście polityki, między innymi właśnie zrównoważonych zamówień publicznych, a także wyznacza pożądane kierunki działań zamawiających, które są
skonkretyzowane i ukierunkowane na realizację innowacyjnych i zrównoważonych zamówień publicznych. Polityka zakupowa państwa jest skierowana do jednostek administracji rządowej. No i tutaj dokument zobowiązuje właśnie przedstawicieli jednostek administracji rządowej, a musicie Państwo wiedzieć, że to jest całkiem spory krąg odbiorców, bo są to zarówno ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, jednostki podległe i nadzorowane przez konkretne ministerstwa, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz jednostki jej podległe, a także administracja rządowa, terenowa, zespolona i niezespolona. A więc tak naprawdę krąg potencjalnych odbiorców tej polityki zakupowej państwa obejmuje ponad 2000 podmiotów. I tutaj zamawiający wchodzący w skład administracji rządowej są zobowiązani dążyć do możliwie najszerszego uwzględnienia aspektów środowiskowych w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a więc tych postępowaniach, do których stosują się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również w odniesieniu do zamówień, które ze względu na niską wartość nie podlegają właśnie reżimowi ustawy Prawo zamówień publicznych, powinni również realizować i uwzględniać te kwestie środowiskowe. Tak. Strategia zarządzania. No tutaj, jak już wspomniałem, centralne organy administracji rządowej są zobowiązane sporządzić strategię zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych zgodnie z polityką zakupową państwa. W polityce zakupowej państwa zostały wskazane kluczowe obszary, w ramach których właśnie te czynniki, między innymi czynniki środowiskowe, powinny zostać uwzględnione. Jeśli spojrzymy na grupy produktowe, polityka zakupowa obejmuje między innymi biurowy sprzęt komputerowy, usługi sprzątania, usługi ogrodnicze, obejmuje również meble, energię, materiały budowlane, także krąg tych grup produktowych, w ramach których przeprowadzane są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest naprawdę szeroki. I tutaj właśnie w strategii zarządzania zamawiający powinni uwzględniać te zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji celów polityki zakupowej państwa. Tak, jeśli chodzi o aspekty środowiskowe o charakterze proceduralnym, to pozwoliłem sobie dokonać też takiego uporządkowania. Mamy dodatkową, tak zwaną 5. ogólną zasadę, jeśli chodzi o sposób udzielania zamówień publicznych, zasadę efektywności ekonomicznej. Kwestie środowiskowe powinny być również uwzględniane nie tylko na etapie samego postępowania, ale również na etapie postępowania to poprzedzającym. A więc już w planie postępowań o udzielenie zamówień zamawiający mają możliwość wskazania, że w danym postępowaniu będą uwzględniali te czynniki okołośrodowiskowe. Następnie zamawiający publiczni w przypadku zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej unijne kwoty progowe przed wszczęciem takiego postępowania są zobowiązani dokonać analizy potrzeb i wymagań z uwzględnieniem rodzaju zamówienia, a także jego wartości. Mogą skorzystać także z dobrowolnego instrumentu, jakim są wstępne konsultacje rynkowe. Kiedy z niego można skorzystać? I najlepiej skorzystać wówczas, kiedy zamawiający chcą w inny sposób podejść do danego zamówienia, a nie posiadają wiedzy. Tak? To w ramach wstępnych konsultacji rynkowych mogą skorzystać tutaj z wiedzy eksperckiej władzy publicznej, dowiedzieć się, jakie rozwiązania, jakie podejście w odniesieniu do danych produktów, które mają być objęte tym przedmiotem zamówienia, można zastosować. Czy są na rynku już dostępne bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania, które w lepszy sposób odpowiedzą na potrzeby naszego konkretnego zamawiającego. Kolejny etap, czyli już etap samego postępowania. No i tutaj te czynniki okołośrodowiskowe możemy uwzględnić
w opisie przedmiotu zamówienia. Myślę, że jest istotne, aby w odpowiedni sposób podejść do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, pochylić się nad tą naszą specyfikacją techniczną, z racji tego, iż to tak naprawdę będzie determinowało charakter naszego zamówienia. Tak? To, jak podejdziemy do danego zamówienia, jakie czynniki wskażemy, to będzie się przekładało i wpływało na kolejne elementy postępowania. Będzie się przekładało na warunki udziału w postępowaniu w kontekście potencjalnych wykonawców ubiegających się o dane zamówienie, z racji tego, że te warunki udziału w postępowaniu muszą być sformułowane w sposób proporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia. Będą te wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia mogą się przekładać również na kryteria oceny ofert, w ramach których możemy punktować pewne aspekty, pewne czynniki, które wykraczają poza ten minimalny poziom określony przez nas w OPZ. Możemy również uwzględnić wymagania związane z realizacją zamówienia, wskazać czynniki, które bezpośrednio będą miały zastosowanie w przypadku naszego postępowania i to, w jaki sposób ono będzie realizowane. Tak? Będziemy mogli przykładowo w ramach wymagań związanych z realizacją zamówienia odnieść się chociażby do parametrów technicznych pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizowanych przez nas dostaw. Ostatni etap, no to już etap po realizacji zamówienia, raport po realizacji zamówienia, gdzie tutaj zamawiający poza przypadkami, kiedy sporządzenie takiego raportu jest obowiązkowe, dotyczy to m.in. sytuacji, kiedy koszt realizacji zamówienia przekracza o co najmniej 10% wartość ceny ofertowej, albo kiedy zostały nałożone kary umowne również przekraczające o co najmniej 10% wartość ceny ofertowej, czy też tutaj doszło do znacznego wydłużenia terminu realizacji zamówienia. W tych przypadkach zamawiający są zobowiązani sporządzić taki raport po realizacji zamówienia, ale w innych okolicznościach zamawiający posiadają takie uprawnienie. I myślę, że warto skorzystać z takiego uprawnienia i przygotować taki raport po realizacji, w którym zawarte zostaną wnioski co do jakości realizacji zamówienia, a także wnioski co do ewentualnej zmiany podejścia do zamówień o tożsamym charakterze w przyszłości. Dobrze. Zasada efektywności ekonomicznej. No tutaj zamawiający są zobowiązani udzielić zamówienia w sposób zapewniający uzyskanie najlepszej jakości dostaw, usług czy też robót budowlanych w zależności od naszego przedmiotu w ramach środków, którymi dysponują, a także uzyskać najlepsze efekty zamówienia, w tym wspomniane efekty o charakterze środowiskowym, o ile takie efekty są możliwe do uzyskania w danym zamówieniu i nie powodują podniesienia kosztów. Tak? Są możliwe do uzyskania w stosunku do poniesionych nakładów. Jeśli tak naprawdę zamawiający ma szansę uwzględnić pewne czynniki o charakterze środowiskowym i nie będą one w konsekwencji prowadziły do podniesienia kosztów zamówienia, ceny zamówienia, wówczas te aspekty, te czynniki należy w danym postępowaniu zastosować. Wspomniałem Państwu o planie postępowań o udzielenie zamówień. Obowiązek sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przynależy do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a także ich związków. No i tutaj taki plan postępowań o udzielenie zamówień ma zostać sporządzony nie później niż w przeciągu 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego. Plan postępowań zamieszczany jest w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej zamawiającego. Ponadto nad takim zamawiającym ciąży również obowiązek zapewnienia aktualności takiego planu. A więc jeśli posiadamy wiedzę, że pewne postępowanie, które zostało ujęte w planie, nie będzie jednak realizowane
to należy to wykreślić. Albo jeśli została podjęta decyzja o przeprowadzeniu innych postępowań, które nie zostały dotychczas ujęte w naszym planie, również te postępowania mają być w takiej aktualizacji uwzględnione. Jeśli chodzi o sposób przygotowania planu, to w rozporządzeniu ministerialnym ministra rozwoju, pracy i technologii został określony wzór planu postępowań o udzielenie zamówień. I tak jak spojrzymy na ten wzór i na poszczególne tabele, to zarówno w odniesieniu do zamówień, do postępowań o wartości poniżej progów unijnych, jak i o wartości równej lub przekraczającej te unijne progi unijne, pojawia się kolumna informacje dodatkowe. No i tutaj właśnie w tej kolumnie informacje dodatkowe zamawiający ma możliwość wskazania, zawarcia informacji, że w danym postępowaniu czynniki środowiskowe zostaną uwzględnione. Tak to już właśnie na etapie planu postępowań o udzielenie zamówień zamawiający dokonują tak zwanej takiej wstępnej analizy, że w danym postępowaniu takie zielone, prośrodowiskowe podejście będzie stosowane. I taka informacja już daje pierwszy sygnał rynkowi, że zamawiający będzie realizował działania o charakterze prośrodowiskowym i będzie stosował takie podejście w ramach organizowanych przez siebie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Także myślę, że warto, aby zamawiający rzetelnie i skrupulatnie wypełniali te informacje i również pochylili się nad kolumną informacji dodatkowych, gdzie te informacje właśnie o charakterze środowiskowym mogą zawrzeć. Analiza potrzeb i wymagań. Analiza potrzeb i wymagań jest obowiązkowa w przypadku zamawiających publicznych w odniesieniu do zamówień klasycznych o wartości równej i przekraczającej unijne kwoty progowe. Analizę potrzeb i wymagań sporządza się z uwzględnieniem właśnie rodzaju i wartości zamówienia. Co możemy zawrzeć w ramach analizy potrzeb i wymagań? Między innymi w analizie potrzeb i wymagań dokonujemy badania możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem własnych zasobów. O co tak naprawdę tutaj chodzi? Chodzi tutaj o podejście i realizację idei gospodarki obiegu zamkniętego, mającej na celu właśnie ograniczenie zużycia zasobów. A więc na etapie analizy potrzeb i wymagań dokonujemy takiej oceny, czy faktycznie dane postępowanie musi być przeprowadzone. Czy przykładowo w naszej jednostce, ale w innej komórce nie znajduje się sprzęt zawnioskowany przez inną komórkę. Nie znajduje się sprzęt, który przykładowo nie jest wykorzystywany i czy nie wystarczy właśnie dokonać przeniesienia tego sprzętu pomiędzy komórkami i wówczas te zgłoszone przez jedną komórkę zapotrzebowanie będzie realizowane. Tak? Może w efekcie nie dojść do wszczęcia postępowania, ale niemniej jednak takie działanie, takie podejście możemy uznać za działanie o charakterze środowiskowym. Co ponadto? Rozeznanie rynku między innymi w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb. Co z kolei tutaj pod tym sformułowaniem rozumiemy? Chodzi tutaj o refleksję, czy stosowane przez nas dotychczas podejście do zamówienia jest właściwe, czy może nie należałoby dokonać pewnej modyfikacji. Przykładowo zamiast zamówienia na dostawy udzielane na podstawie umowy sprzedaży pojazdów samochodowych, czy nie należy rozważyć zamówienia na najem długoterminowy takich pojazdów, między innymi w okolicznościach, kiedy dany podmiot nie posiada wystarczających środków pieniężnych na zakup zaawansowanych technologicznie pojazdów. Pamiętając, że tutaj
zarówno organy naczelne, jak i centralne oraz jednostki samorządu terytorialnego muszą wypełnić zobowiązania wynikające m.in. z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Tak? Także zamiast dotychczasowych zakupów możemy skierować się na najem długoterminowy takich pojazdów. Inny przykład, zamiast zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych do naszego podmiotu, możemy zdecydować się na organizację usługi centralnego wydruku, gdzie wykonawca dostarcza te urządzenia wielofunkcyjne, które są instalowane w danym podmiocie. Tak? Nie tylko dostarcza, ale jest również zobowiązany dokonać serwisowania tych urządzeń. To również jest takie podejście alternatywne do stosowanego przez nas dotychczas podejścia do zamówień publicznych. Co jeszcze w ramach analizy potrzeb i wymagań możemy dokonać? Analizę możliwości uwzględnienia aspektów środowiskowych, no i tutaj te czynniki okołośrodowiskowe, które możemy uwzględnić w ramach poszczególnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. A więc czy koncentrujemy się na opisie przedmiotu zamówienia i w ramach tego opisu przedmiotu zamówienia te czynniki okołośrodowiskowe uwzględniamy, czy jeszcze dodatkowo będziemy punktować oferty, które będą zawierały produkty bardziej zaawansowane technologicznie w pewnym aspekcie, właśnie w ramach kryteriów oceny ofert, czy zapewnimy wymagania związane z realizacją zamówienia. To wszystko na etapie analizy potrzeb i wymagań jest dokonywane. Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia to tak naprawdę najbardziej newralgiczny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To, w jaki sposób dokonamy tego opisu, to będzie determinowało całe nasze postępowanie i również wpływało na jego charakter. Tak? I tutaj mój apel do wszystkich zamawiających, aby bardzo wnikliwie podejść do sporządzenia tego opisu przedmiotu zamówienia. Jeśli spojrzymy tutaj na przepisy artykułu 99 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz artykułów następnych, to w przepisach tych jest określone podejście do opisu przedmiotu zamówienia. Tak? I oczywiście opis przedmiotu zamówienia musi być w dostatecznie jasny i precyzyjny sposób sporządzony. Co ponadto wynika z tych regulacji? No i tutaj chciałem zwrócić Państwa uwagę na przepisy właśnie wskazane na slajdzie. Jeśli chodzi o zakres opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług czy też robót budowlanych w zależności od naszego przedmiotu, ale cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług czy też robót budowlanych lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeśli te czynniki nie są istotnym elementem, ale przy założeniu, że są związane z naszym przedmiotem zamówienia i są proporcjonalne do jego wartości i celów. A więc tutaj ustawodawca daje nam możliwość takiego dosyć plastycznego podejścia do opisu przedmiotu zamówienia oraz uwzględnienia tych czynników, które być może na pierwszy rzut oka w naszej ocenie z opisem przedmiotu zamówienia nie do końca może są związane. Jeśli chodzi o sposób sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia, to tutaj również ustawodawca zapewnia dużą dowolność. Oczywiście opis przedmiotu zamówienia może być sformułowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności, gdzie te wymagania obejmują czynniki okołośrodowiskowe, ale należy tutaj pamiętać, że parametry te muszą być określone w sposób dostatecznie precyzyjny, tak, aby wykonawca wiedział, co tak naprawdę jest przedmiotem zamówienia, a z kolei zamawiający, aby miał możliwość takiego zamówienia udzielić. Możemy również w ramach opisu przedmiotu zamówienia odnieść się do wymaganych cech materiału, produktu
czy też usługi oraz norm, które za określonymi parametrami technicznymi zamawianych przez nas produktów stoją. Tak? Są to normy, polskie normy przenoszące normy europejskie oceny techniczne w kontekście wyrobów budowlanych, normy międzynarodowe, specyfikacje techniczne, czy też inne systemy referencji technicznych. W ramach opisu przedmiotu zamówienia możemy dokonać takiego podejścia mieszanego, a więc odnieść się do określonych norm, czy też europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych oraz odnieść się do określonych wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, które są istotne z punktu widzenia naszego zamówienia. Bądź też odnieść się do kategorii wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności oraz do norm europejskich ocen technicznych, czy też specyfikacji technicznych lub innych systemów referencji technicznych, stanowiących potwierdzenie zgodności tego rodzaju wymagań z wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. A co z kolei w ramach wymaganych cech materiału, produktu i usługi w kontekście środowiskowym w ramach OPZ-u możemy uwzględnić? Możemy odnieść się do określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, określonego opakowania czy też oznakowania, określonej etykiety, określonych poziomów jakości, określonej wydajności, warunków testowania, kontroli i odbioru w kontekście obiektów budowlanych, czy też w kontekście robót budowlanych możemy odnieść się do metod i technik budowy, które winny w danym postępowaniu być zastosowane. Przykłady wymagań funkcjonalnych i parametrów technicznych, które możemy zastosować, to zapewne dobrze Państwu znane odniesienie do poziomu wydajności energetycznej przedmiotu zamówienia, a więc w kontekście biurowego sprzętu komputerowego jak najbardziej nie unikniemy odniesienia się do efektywności energetycznej. Możemy odnieść się również do odpowiednich poziomów emisji gazów cieplarnianych do środowiska i to chociażby w kontekście zamawianych pojazdów samochodowych. Jeśli chodzi o wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, możemy wskazać określoną część lub zawrzeć wymóg, aby całość produktu była wytworzona z surowców pochodzących z recyklingu. Możemy zawrzeć wymóg, aby produkt w swoim składzie nie zawierał substancji niebezpiecznych, to znaczy rakotwórczych, toksycznych czy też alergennych. Możemy określić w ramach opisu przedmiotu zamówienia wymóg dostarczenia naszego przedmiotu w opakowaniach nadających się do ponownego wykorzystania, czy też w opakowaniach biodegradowalnych. Możliwości stosowania etykiet w zamówieniach publicznych. Myślę, że większość zamawiających już w chwili obecnej miało do czynienia z etykietami w zamówieniach publicznych. Co to są etykiety? Etykiety to każdy dokument, a więc zarówno zaświadczenie czy też poświadczenie potwierdzające, że dany produkt, usługa, obiekt budowlany czy też proces lub procedura spełniają wymagania niezbędne dla uzyskania danej etykiety. W przypadku zamówień o szczególnych cechach i tutaj w naszym kontekście cechach środowiskowych, zamawiający może wymagać w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych, dostaw czy też usług z wymaganymi cechami, może wskazać określone oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia w ramach kryteriów oceny ofert, czy też w ramach wymagań związanych z realizacją zamówienia, przy założeniu, że są spełnione łącznie określone warunki. I jakie to warunki wynikają z artykułu 104 ustawy Prawo zamówień publicznych? Otóż możliwość żądania określonej etykiety przez zamawiającego jest możliwa w przypadku, gdy wymagania etykiety są
obejmują wyłącznie kryteria, które są związane z naszym przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla opisania cech zamawianych przez nas produktów. Wymagania etykiety są oparte na obiektywnych, możliwych do weryfikacji oraz niedyskryminacyjnych kryteriach. Wymagania etykiety zostały opracowane i przyjęte w drodze otwartej i przejrzystej procedury, do której dostęp mają wszystkie zainteresowane podmioty. Etykiety oraz wymagania kryjące się za daną etykietą są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, a także ostatni wymóg, wymagania etykiety są określone przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o daną etykietę nie może wywierać decydującego wpływu. Tak, jeśli chodzi o sposób wykorzystania etykiet, oczywiście, jak już wspomniałem, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może bezpośrednio wskazać określoną etykietę, tak? Ale musimy pamiętać, że to tak naprawdę nie zwalnia zamawiającego z obowiązku pozyskania wiedzy, jakie kryteria kryją się za daną etykietą. Chociażby w przypadku etykiety Ecolabel, czyli unijnego oznakowania ekologicznego, za każdą etykietą dla poszczególnych grup produktowych kryje się całkiem spora grupa tych kryteriów, a więc zamawiający musi tak naprawdę posiadać wiedzę, czy wszystkie kryteria, które kryją się za daną etykietą dla konkretnej grupy produktowej, są istotne z punktu widzenia jego zamówienia. Jeśli zamawiający zapozna się właśnie z taką specyfikacją kryjącą się za daną etykietą dla konkretnej grupy produktowej i uzna, iż tak naprawdę z punktu widzenia jego zamówienia nie zależy mu na tym, aby przykładowo były spełnione wszystkie 15 kryteriów, które ta etykieta obejmuje, a zależy mu jedynie na kilku, wówczas w ramach postępowania wskazuje konkretnie te kryteria, które są dla niego istotne. Z kolei taka etykieta może być potraktowana jako dopuszczalny przedmiotowy środek dowodowy. Jeśli z kolei zamawiający wymaga określonej etykiety, wówczas jest zobowiązany zaakceptować etykiety równoważne. Oczywiście w przypadku wykorzystania etykiety środowiskowej w ramach opisu przedmiotu zamówienia musimy pamiętać o tym, aby zawrzeć sformułowanie lub równoważny. Musimy również, zgodnie z przepisami ustawy, określić kryteria, jakie za tą równoważnością się kryją, tak? Co jest istotne z punktu widzenia naszego zamówienia. Co w przypadku, kiedy wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub etykiety równoważnej? No w takich przypadkach zamawiający będzie akceptował inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, a przykładem takiego innego odpowiedniego środka dowodowego jest dokumentacja techniczna producenta. Tutaj macie Państwo na slajdzie wskazane przykłady ekoetykiet, które są powszechnie stosowane. Myślę, że dla większości z Państwa te etykiety są już dobrze znane. Pierwsza etykieta to unijne logo produkcji ekologicznej na zgodność procesu produkcji z wymaganiami rozporządzenia 848 z 2018 roku właśnie w sprawie produkcji ekologicznej. Jakie konkretne wymogi? A więc tutaj zakaz stosowania wyrobów GMO oraz produktów pochodzących z GMO, zakaz stosowania promieniowania jonizującego, ale również na etapie produkcji racjonalne i zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, między innymi zużycia wody, tak? A także dbanie o dobrostan zwierząt. Jeśli chodzi o unijne oznakowanie Ecolabel, to musicie Państwo wiedzieć, że to jest oznakowanie wielokryterialne i obejmuje pokaźną liczbę grup produktowych, począwszy od farb, lakierów, środków czystości poprzez materace, smary, meble, a także dwa rodzaje usług,
usługi sprzątania oraz usługi zakwaterowania hotelowego. Również są certyfikowane w ramach tego unijnego oznakowania Ecolabel. Również w Polsce są już hotele, które zostały właśnie certyfikowane właśnie w oparciu o to oznakowanie. Przykłady innych etykiet. Tutaj etykiety dla surowców drzewnych, etykiety objęte systemem FSC. I tutaj w ramach tego systemu FSC mamy do czynienia z 3 etykietami. I tutaj chciałem Państwa uczulić, że w przypadku zastosowania, a w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego etykiety FSC, musicie Państwo doprecyzować, o jaką konkretnie etykietę Państwu chodzi. Z racji tego, iż za każdą etykietą kryją się inne wymagania. Etykieta FSC 100% oznacza, że 100% surowca, który został wykorzystany do produkcji zamawianego przez nas produktu, pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikowanej właśnie w ramach systemu FSC. Ale etykieta FSC Mix oznacza, że co najmniej 70% surowca, który został wykorzystany do produkcji, pochodzi z lasów certyfikowanych FSC, a reszta stanowi drewno kontrolowane. Tak? To jest takie drewno, które nie może zostać pozyskane w sposób niezgodny z prawem, nie może pochodzić z lasów modyfikowanych genetycznie, nie może naruszać praw lokalnych, ani pochodzić z lasów o szczególnych walorach przyrodniczych. Z kolei etykieta FSC Recycled oznacza, że nie tylko całość surowca, który został wytworzony do produkcji, pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej, ale dodatkowo są to surowce recyklingowe w całości. Drugi system dotyczący zrównoważonej gospodarki leśnej to system PEFC. No i tutaj w ramach systemu PEFC mamy z kolei dwie etykiety. Etykietę PEFC Certified, która oznacza, iż co najmniej 70% surowca użytego do produkcji produktu pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej certyfikowanej w systemie PEFC, a reszta to tak zwane drewno kontrolowane. I etykieta PEFC Recycled, która oznacza, że całość surowców jest nie tylko pochodzenia ze zrównoważonej gospodarki leśnej, ale stanowią to wyłącznie surowce recyklingowe. I tutaj, jeśli wskazujemy w naszym postępowaniu konkretną etykietę, przykładowo etykietę PEFC Recycled, to musimy wiedzieć, że taką etykietą równoważną będzie etykieta EFC Recycled. Z kolei, jeśli wskażemy etykietę FSC Mix, to musimy wiedzieć, że etykietą równoważną dla FSC Mix będzie etykieta PEFC Certified. Z kolei jeśli chodzi o sprzęt IT, to tutaj taką powszechnie stosowaną etykietą będzie etykieta zrównoważonego sprzętu IT, etykieta skandynawska, etykieta TCO Certified. No i tutaj etykieta, tak naprawdę za tą etykietą kryją się nie tylko kryteria o charakterze środowiskowym, ale również kryteria o charakterze społecznym. Stąd właśnie etykieta zrównoważonego sprzętu IT. Etykieta TCO Certified obejmuje całkiem sporą grupę produktów. Obejmuje monitory, notebooki, tablety, smartfony, komputery stacjonarne, komputery all-in-one, projektory oraz zestawy słuchawkowe. Obecnie aktualne są kryteria tak zwanej 10. generacji w ramach tego systemu, a i tutaj na slajdzie macie Państwo wskazany link, pod którym dostępny jest wykaz produktów właśnie certyfikowanych najnowszymi wymogami oznakowania TCO Certified. Dobrze. Kolejny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to kryteria oceny ofert. To jest, myślę, drugi po opisie przedmiotu zamówienia istotny element postępowania. Oczywiście zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert. Jakie kryteria może zastosować? Może to być kryterium ceny lub kosztu, albo kryterium ceny lub kosztu uzupełnione o kryteria jakościowe.
Ustawa zawiera otwarty katalog przykładowych kryteriów oceny ofert. No i tutaj analizując te kryteria, widzimy, że jako takie kryteria jakościowe o charakterze środowiskowym możemy potraktować między innymi parametry techniczne. No tutaj parametry techniczne jak najbardziej przekładają się mają wpływ na czynniki środowiskowe, chociażby zużycie wody przez zamawiany przez nas sprzęt w przypadku zmywarek czy też pralek, emisje hałasu. Te czynniki są jak najbardziej czynnikami środowiskowymi. Przykładowy katalog zawiera również kryterium o nazwie aspekty środowiskowe. No i tutaj ustawodawca przykładowo wskazał, iż takim kryterium będzie efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Generalnie efektywność energetyczna, zapewne to zagadnienie jest Państwu bardzo dobrze znane, zwłaszcza w kontekście zobowiązań nałożonych na zamawiających wynikających z ustawy o efektywności energetycznej. Jako kryteria o charakterze środowiskowym możemy również potraktować kryteria dotyczące warunków dostawy, takich jak sposób dostawy lub czas dostawy. A więc możemy określić, że chcemy, aby nasze zamówienie było dostarczane przez pojazdy spełniające określone normy emisji spalin, więc Euro 6, co najmniej Euro 6 lub równoważne. Możemy określić i punktować w ramach kryteriów oceny ofert dostawy realizowane poza godzinami szczytu, tak? Czyli poza tym przedziałem 7-10 i 14-17, kiedy to wiadomo, zagęszczenie na ulicach jest największe, no i tutaj tak naprawdę pojazdy stoją w korkach, no i emitują zanieczyszczenia do atmosfery. W przypadku kryteriów oceny ofert musi dojść do powiązania tych kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia, ale patrząc na regulacje ustawowe, widzimy, że ten związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia jest rozumiany w dosyć liberalny sposób, ponieważ związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje, gdy kryteria te dotyczą, w zależności tutaj od naszego przedmiotu, dostaw, usług czy też robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia, w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, nawet jeśli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. A więc tak naprawdę różne czynniki w ramach kryteriów oceny ofert możemy uwzględniać, które właśnie na pierwszy rzut oka mogłyby się wydawać, że nie są z naszym zamówieniem związane. Także, tak jak wspomniałem, chociażby kwestia tutaj rodzaju opon, które są wykorzystywane w pojazdach na potrzeby realizacji naszego zamówienia. To również przykładowo w ramach kryteriów oceny ofert możemy punktować. Jeśli chodzi o możliwość zastosowania kryterium ceny, to ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje generalne zobowiązanie, aby jednostki sektora finansów publicznych oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także ich związki, nie stosowały kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%. Jeśli jednak podmioty te zdecydują się na zastosowanie wyłącznie kryterium ceny i przypiszą mu wagę przekraczającą 60%, wówczas muszą pamiętać o ciążących na nich dalszych zobowiązaniach. Wówczas są zobowiązani określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe, które to wymagania jakościowe muszą odnosić się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Oczywiście w przypadku prostych zamówień o wystandaryzowanej jakości, jak chociażby papier do druku, możemy tak naprawdę te wymagania jakościowe doprecyzować w ramach opisu przedmiotu zamówienia, a z kolei udzielić takiego zamówienia na dostawę właśnie naszego papieru do druku na podstawie kryterium ceny.
W ramach kryteriów oceny ofert możemy również zastosować kryterium kosztu. Kryterium kosztu pozwala nam na wykorzystanie rachunku kosztu cyklu życia. O co tak naprawdę chodzi, jeśli w przypadku rachunku kosztu cyklu życia, czy też stosując tą angielską terminologię life cycle costing. Rachunek kosztu cyklu życia pozwala nam na uwzględnienie różnych kosztów związanych z przedmiotem naszego zamówienia. Nie tylko kosztów tych początkowych, a więc kosztu ceny zakupu, również innych kosztów. Kosztów utrzymania, kosztów użytkowania obejmujących przykładowo zużycie energii oraz zużycie innych zasobów. Kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji, w tym kosztów rozbiórki i recyklingu. Możemy także w ramach rachunku kosztu cyklu życia uwzględnić koszty przypisane ekologicznym efektom zewnętrznym przy założeniu, że jesteśmy w stanie określić ich wartość pieniężną i jesteśmy w stanie te koszty zweryfikować. Tak naprawdę w chwili obecnej nie ma takich regulacji unijnych, które by wprowadzały rachunek kosztu cyklu życia jako obowiązkową metodę wykorzystywaną w ramach zamówień publicznych. Swego czasu właśnie w ramach dyrektywy z 2009 roku o numerze 33 w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego taka możliwość istniała, niemniej jednak dyrektywa zmieniająca przepisy tej dyrektywy z 2009 roku regulacje w zakresie rachunku kosztu cyklu życia uchyliła z racji tego, iż ta metodyka była bardzo rzadko wykorzystywana przez zamawiających. Tak. Niemniej jednak musicie Państwo wiedzieć, że na szczeblu krajowym została przyjęta metoda obliczania kosztu cyklu życia dla budynków. Metoda określona i przyjęta rozporządzeniem ministra rozwoju i technologii. Teraz może się pojawić pytanie, czy zamawiający są zobowiązani stosować tą metodologię? A jeśli tak, to kiedy? W jakich przypadkach? Tak, to należy wskazać, że w przypadku zamówień na roboty budowlane polegające na budowie, wniesieniu nowego obiektu budowlanego, bądź też przebudowie lub modernizacji istniejącego obiektu budowlanego, jeśli w ramach kryteriów oceny ofert zastosujecie Państwo kryterium kosztu, wówczas i tylko wówczas jesteście Państwo zobowiązani stosować przepisy wspomnianego przeze mnie rozporządzenia w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Tylko i wyłącznie w takich przypadkach, jeśli w ramach kryteriów oceny ofert zastosujecie kryterium kosztu. Jakie koszty są objęte tą metodologią oraz jaki okres żywotności obiektu budowlanego został przyjęty? Ta metoda kalkulacji kosztów cyklu życia dla budynków zakłada 30-letni okres życia budynku, tak, żywotności wykorzystania budynku, a z kolei koszty, które są stosowane w tej metodologii, to są koszty nabycia, koszty utrzymania oraz koszty użytkowania. Ta metoda nie obejmuje kosztów rozbiórki i recyklingu. Wymagania związane z realizacją zamówienia. Wymagania związane z realizacją zamówienia to tak naprawdę dobrowolne rozwiązanie, które może zostać zastosowane przez zamawiającego. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia wymagania, które są związane z jego realizacją. Mogą to być wymagania o charakterze środowiskowym. Ustawodawca przewidział również przykładowe wymagania związane z realizacją zamówienia i za takie wskazał zastosowanie określonych środków zarządzania środowiskowego. Co jest istotne? W przypadku wymagań związanych z realizacją zamówienia, jeśli zamawiający zdecydują się skorzystać z tego uprawnienia wynikającego z artykułu 96 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas muszą pamiętać o ciążących na nich obowiązkach, co zamawiający są zobowiązani wówczas zrealizować. Muszą określić sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań,
które zostały wskazane przez zamawiającego oraz przyznać sobie uprawnienia kontrolne oraz sankcyjne względem wykonawców. Tak? Ważne jest, aby te czynniki zostały przez zamawiającego doprecyzowane oraz przełożone na odpowiednie zapisy umowne. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że już po udzieleniu przez nas zamówienia na etapie realizacji, w przypadku gdyby zamawiający tych elementów w umowie nie zawarł, wówczas tak naprawdę zamawiający nie miałby środków, narzędzi do wpłynięcia na wykonawcę, na to, w jaki on realizuje jego zamówienie. Tak? Jeśli zamawiający doprecyzuje te kwestie, wskaże sposób dokumentowania, przyzna sobie uprawnienia kontrolne i sankcyjne, wówczas będzie na etapie realizacji zamówienia miał skuteczne narzędzia do weryfikacji działań wykonawcy, a także w przypadku, kiedy wykonawca naruszy te wymagania związane z realizacją zamówienia określone przez zamawiającego, będzie zamawiający posiadał narzędzia do nałożenia na takiego wykonawcę kar umownych. Przykładowe środowiskowe wymagania związane z realizacją zamówienia to chociażby parametry techniczne pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia, również czas realizacji zamówienia. Te czynniki mogą być zarówno określone i punktowane w ramach kryteriów oceny ofert, ale możemy je równie dobrze określić w wymaganiach związanych z realizacją zamówienia. To tak naprawdę jest dowolne ze strony zamawiającego, to w jaki sposób te czynniki będzie wykorzystywał. Możemy również w ramach wymagań związanych z realizacją zamówienia określić charakterystykę przykładowo środków czystości, które będą wykorzystywane na potrzeby realizacji usług sprzątania. Jeśli chodzi o przesłanki wykluczenia, to tylko tutaj krótko Państwu wskażę, że w kontekście środowiskowym przesłanki mają charakter fakultatywny. Zamawiający może wskazać i określić tutaj przesłanki wykluczenia, natomiast wykluczenie nie następuje automatycznie. Jeśli chodzi z kolei o warunki udziału w postępowaniu, to tutaj w kontekście środowiskowym te warunki będą określone w ramach zdolności technicznej lub zawodowej, gdzie będzie można się odnieść do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, czy też potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji konkretnego zamówienia. Również w ramach warunków udziału w postępowaniu zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich systemów lub norm zarządzania środowiskowego. O raporcie z realizacji zamówienia już wspomniałem. Jeśli chodzi z kolei o obowiązki dotyczące uwzględnienia aspektów środowiskowych, to tutaj chciałam zwrócić Państwa uwagę na dwa akty. Między innymi na ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Oczywiście tych regulacji prawnych jest zawierających pewne instrumenty mogące być zastosowane w ramach zielonych zamówień publicznych jest całkiem sporo, bo są to również regulacje dotyczące etykiet energetycznych, które zamawiający mogą i muszę przyznać powszechnie stosują w ramach zamówień publicznych, etykiet dla opon, które również są wykorzystywane, czy też regulacji związanych z konkretnymi etykietami środowiskowymi, tak, pozwalającymi na ich wykorzystanie w ramach zamówień publicznych. Tak, jakie obowiązki wynikają z ustawy o efektywności energetycznej? No tutaj jednostki sektora publicznego są zobowiązane do realizacji w ramach swoich działań przynajmniej jednego ze środków poprawy efektywności energetycznej, a za przykład możemy tutaj potraktować umowę o poprawę efektywności energetycznej, tak zwaną umowę EPC,
Potem z kolei na organy władzy publicznej został nałożony obowiązek nabywania efektywnych energetycznie produktów, nabywania lub wynajmowania efektywnych energetycznie budynków, które spełniają co najmniej minimalne wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakie muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie, bądź też zobowiązanie do wypełnienia zaleceń wynikających ze świadectwa charakterystyki energetycznej w przypadku budynków Skarbu Państwa, gdzie w takim świadectwie charakterystyki energetycznej są wskazane konkretne działania, które muszą być podjęte celem właśnie poprawy charakterystyki energetycznej budynku, tak aby zostały osiągnięte co najmniej te minimalne wymogi wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z kolei jeśli chodzi o ustawę o elektromobilności, to tutaj zostało nałożone na sektor publiczny zobowiązanie do zapewnienia określonego udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów wykorzystywanych w danym urzędzie, a także udziału pojazdów zeroemisyjnych przy wykonywaniu usług komunikacji miejskiej. Z kolei w artykule 68a i 68b ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych zostało nałożone na zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych zobowiązanie do zapewnienia odpowiedniego udziału nisko-, zeroemisyjnych pojazdów oraz pojazdów napędzanych na paliwa alternatywne z konkretnych kategorii samochodowych w odniesieniu do określonych zamówień publicznych. Na koniec chciałem zwrócić Państwa uwagę na nowe regulacje, które zostały przyjęte na szczeblu unijnym i w odniesieniu do których w większości przypadków zostaną wydane akty, czy to delegowane, czy to wykonawcze, doprecyzowujące te wymogi nałożone na zamawiających publicznych i zamawiających sektorowych w kontekście zielonych zamówień publicznych. Oczywiście, tak jak macie Państwo możliwość tutaj zapoznania się z tymi tytułami, to na pewno uznacie Państwo, że tych zamówień i tych aktów prawnych jest całkiem sporo. Na koniec chciałbym Państwu wspomnieć o działaniach realizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w kontekście zielonych zamówień publicznych. Oczywiście organizujemy szkolenia uwzględniające możliwości zastosowania aspektów środowiskowych. 29 października będziemy organizować szkolenie właśnie poświęcone takim praktycznym aspektom, które mogą być wykorzystywane w ramach postępowania udzielenia zamówienia publicznego. Przygotowaliśmy szereg publikacji właśnie w kontekście środowiskowym. Te publikacje jak najbardziej są aktualne i są dostępne w naszej specjalnej zakładce Zielone Zamówienia Publiczne. Tak. Jeśli chodzi o obszary, których dotyczą, są to przykładowe zapisy w dokumentach zamówienia dotyczące uwzględnienia w postępowaniu udzielenia zamówienia aspektów środowiskowych, wytyczne dla zamawiających w kontekście zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, przykładowe kryteria oceny ofert, opracowanie poświęcone prezentacji etykiet ekologicznych, czy też repozytorium poświęcone metodyce kosztów cyklu życia LCC. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, no i zachęcam Państwa do zadawania pytań. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to merytoryczne wystąpienie. Oczywiście czas na Państwa pytanie będzie, sesja Q&A pod koniec, po tych doświadczeniach naszych wielkopolskich samorządów. Dziękujemy też za zaproszenie na kolejne spotkanie 29 października, praktyczne szkolenie odnotowane. Zapraszamy oczywiście do udziału. A teraz przeniesiemy się z poziomu przepisów na poziom praktyki do samorządów naszych
wielkopolskich samorządów. Przed Państwem pan Arkadiusz Ptak, burmistrz miasta i gminy Pleszew, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, który powie o doświadczeniach właśnie Pleszewa w realizacji projektów środowiskowych, o zielonej transformacji miasta zielonym Pleszewie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja powiem trochę z perspektywy małej gminy miejsko-wiejskiej, gdzie budżet inwestycyjny jest zaledwie 50-60 milionowy. Nie będę skupiał się tylko i wyłącznie na prawie zamówień publicznych, ale bardziej na polityce, którą prowadzi miasto i gmina Pleszew, dzięki której możemy osiągać pewne cele, które są zapisane zarówno w prawie zamówień publicznych, jak i innych dokumentach na poziomie unijnym i krajowym. Jedna generalna nasza uwaga i spostrzeżenie dotyczy tego, jeśli chodzi o oceny ofert związanych i później realizacji przez naszych kontrahentów, widać wyraźnie problem, zwłaszcza w realizacji inwestycji drogowych, że firmy budowlane, typowo drogowe, bardzo rzadko, choć ostatnio to się zmienia, uwzględniają specyfikę związaną z zielenią, z drzewami. Widać, że ta zieleń, drzewa to jest ostatni punkt w kosztorysie i pojawiają się problemy właśnie przy odbiorach. Nie uwzględniają, jeśli chodzi o wielkości, jakości, konserwacji, pielęgnacji i nasze doświadczenia w tym zakresie. I tutaj jest taka, można powiedzieć, nasza sugestia i pewien sygnał do innych gmin, żeby zwracać uwagę już na etapie oczywiście formułowania specyfikacji, to jest jedna rzecz, ale później przy odbiorze, czy rzeczywiście te zaproponowane drzewa, gatunki drzew, kwestia jakości materiału drzewnego jest na właściwym poziomie. To jest jedna generalna taka zasada, z którą się spotykamy w kilku inwestycjach w ciągu ostatnich lat. Realizujemy kilkanaście w zasadzie inwestycji ekologicznych. Ja pokażę na przykładzie jednej dużej rewitalizacji terenów pokolejowych, natomiast tu są wybrane, które no w pewien sposób czy w dużym zakresie mówią o ekologii. Pierwszy element to jest kwestia komunikacji publicznej. Oczywiście w całej dyskusji związanej z transportem publicznym mamy dwa skrajne problemy. Z jednej strony mówimy o wprowadzaniu o elektromobilności, gdzie ustawa nakłada określone obowiązki, natomiast z drugiej strony mamy zdecydowanie większy problem, a mianowicie likwidacji plam czy tych obszarów, wspomnę, że jesteśmy gminą miejsko-wiejską, zwłaszcza wiejską, tak, gdzie występuje problem w ogóle z dostępem do transportu publicznego. I my troszeczkę przewrotnie, proszę Państwa, podeszliśmy do realizacji tego zadania. Owszem, ten bus, który pokazujemy, to jest Euro 6, ale nie elektryk, ale w pierwszej kolejności postanowiliśmy rozwiązać problem numer 1. Jak zapewnić dojazd ludziom z terenów wiejskich do miasta? Bo myślę, że nie sztuka, żeby po mieście jeździły elektryki, a ludzie mieszkający na terenach wiejskich nie mieli możliwości korzystania w ogóle z transportu publicznego. Tak więc to jest fundamentalne pytanie. Oczywiście można sobie powiedzieć, połączcie jedno z drugim. Tak, proszę Państwa, na tym etapie uważam, że najpierw trzeba wprowadzić przepisy, które dają możliwość ludziom skorzystania z transportu, a później pewnie w jakiejś perspektywie poprawa tego. Drugim takim elementem, który wykorzystujemy, to jest przy budownictwie mieszkaniowym, czyli nie tylko budujemy na własnym terenie, ale również na terenach, które są dodatkowo w pełni uzbrojone, czyli ten aspekt ekologiczny jest kilkukrotnie osiągany. Nie dochodzi do rozlewania się miasta, dochodzi do zagęszczania zabudowy, a przez to również i racjonalnego wykorzystania środków publicznych, bowiem kwestia ciepła systemowego, wody, kanalizacji, to wszystko jest uzbrojone. Ale z drugiej strony mamy inwestycje również w polityce mieszkaniowej, gdzie dochodzi do renowacji
starych, zabytkowych kamienic w centrum miasta, tak? Czyli nie tylko budowa nowych, ale dzięki także poprawie energetycznej tego budynku, kwestia okien, dachu, to jest kamienica zabytkowa, tak więc innych tutaj jakichś większych możliwości nie było, natomiast to pokazuje kierunek działania. I wreszcie na przykładzie jednej dużej inwestycji, znanej pewnie znacznie Państwu osób, które są z nami, rewitalizacja terenów pokolejowych. To jest przykład tego, w jaki sposób można podejść do przestrzeni publicznej, osiągając nie tylko cele kulturalne, ale również te środowiskowe. W centrum miasta doszło do transformacji dużej przestrzeni publicznej z wykorzystaniem istniejącej starej, blisko 100-letniej, ponad 100-letniej infrastruktury, dzięki której w zasadzie w centrum miasta pojawiło się nowe życie. Natomiast nie jest to zwykłe miejsce, nie jest to zwykły element związany tylko i z kulturą, natomiast cechą charakterystyczną jest to, że jest to wielofunkcyjność. To jest ten element, który jest bardzo często podkreślany w politykach zamówień, w politykach Unii Europejskiej, ale również i w sytuacji zmian klimatu. Ten obszar, to jest ponad 3-hektarowa przestrzeń w centrum miasta, on jest wielofunkcyjny. Tak, czyli mamy chociażby na przykładzie tego parkingu, zobaczycie Państwo, że to nie jest parking wykorzystywany tylko i wyłącznie w określonych godzinach czy dniach funkcjonowania miasta, ale zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. O tym, co się mówi wielofunkcyjnego miasta, czyli tej idei, która realizowana jest od wielu lat w Pleszewie, czyli miasta kompaktowego, miasta 15-minutowego. I to jest najlepszy przykład, proszę Państwa, tego, w jaki sposób ta wielofunkcyjność, o których zaraz też powiem, następuje. Natomiast wydawać by się mogło, że ten teren ma tylko działalność kulturalną, ale proszę zwrócić uwagę, postawiliśmy na ekologię. Po pierwsze, pojawia się zieleń i to zieleń nie taka mała, ale to też mówiłem właśnie, żeby na etapie formułowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zadbać o jakość zadrzewienia, o odpowiedni promień, odpowiednią strukturę tego drzewa, gatunek, ale co ważne, pielęgnację oraz podłoże. Bez tego nie uda się zrealizować dobrych inwestycji. Zadbaliśmy również o zbiornik na wody opadowe, 180 m3. To jest, proszę Państwa, woda, to jest zbierana woda z tego całego parkingu, a dodatkowo jeszcze jest zasilana, jeśli brakuje wody z innej części miasta i ta woda służy do podlewania całej zieleni, która tam się znajduje. Oczywiście pojawiają się ścieżki rowerowe, które również są integralną częścią tej przestrzeni. No i ostatnia realizacja, która jest w zasadzie na ukończeniu. Tutaj wspólnie, myślę, z FR-em dokonamy realizacji tej inwestycji wielofunkcyjne Centrum Rozwoju, czyli ta wielofunkcyjność również jest nie tylko wpleciona w cały obszar, ale również i w tą nieruchomość. I teraz to, co najważniejsze dla nas, czyli ta wielofunkcyjność. Wielofunkcyjność pokazująca, że na jednej przestrzeni, i też chcę później wrócić do tego parkingu, proszę zwrócić uwagę, miks funkcji, który się tam przejawia. Z jednej strony mamy bibliotekę publiczną miasta i gminy Pleszew, z drugiej strony mamy zajezdnię kultury, czyli przyniesiony dom kultury. Mamy to wielofunkcyjne Centrum Rozwoju, gdzie będzie centrum konferencyjne, hotel, inkubator przedsiębiorczości i mamy miejskie targowisko. To są 4 różne funkcje i ten parking, który wskazywałem, bo parking sam w sobie nie jest rozwiązaniem ekologicznym. Natomiast jeżeli połączymy to, o czym mówiłem, kwestia zieleni, kwestia gromadzenia wód podziemnych, kwestia ścieżek rowerowych. Dodatkowo na tym parkingu również znajduje się centrum przesiadkowe, które jest uruchamiane
przy wszystkich w zasadzie połączenia. I teraz nakładamy te funkcje, które są zlokalizowane wokół tego parkingu. Proszę zwrócić uwagę, zupełnie kiedy indziej jest wykorzystywany parking, kiedy funkcjonuje targowisko miejskie, to są godziny ranne, ewentualnie popołudniowe, zwłaszcza w poniedziałki, czwartki, soboty, czyli tak naprawdę w te godziny i w te dni na przykład funkcjonowanie takiego domu kultury, zajezdni kultury, gdzie się odbywają koncerty, jest niewykorzystywane. Natomiast mamy sytuację godziny 18-19, kiedy swoją funkcję główną pełni zajezdnia kultury czy biblioteka i wówczas jest on zapełniany w całości, to jest ponad 200 miejsc parkingowych. No i mamy to wielofunkcyjne centrum rozwoju, które również jest vis-a-vis tego parkingu, które z kolei będzie ten parking zapleczem dla tego hotelu, dla tej restauracji, dla tego inkubatora przedsiębiorczości. Tak więc wielofunkcyjność, w zamyśle również ten aspekt ekologiczny, ekonomiczny, o którym tak wiele mówi się w polityce klimatycznej, ekologicznej Polski i Europy. I to powoduje, że w połączeniu z różnymi innymi czynnikami to jest rzeczywiście taka miastotwórcza część naszego miasta. Proszę Państwa, nie ma tam żadnego projektu, żadnej inicjatywy, która nie byłaby dofinansowana ze środków zewnętrznych. To, co my tam dokonaliśmy, to jest proces, który jest realizowany od 2016 roku, czyli w zasadzie 9 lat i żadna przestrzeń, żaden remont, żadna rewitalizacja nie była finansowana w całości z budżetu miasta i gminy Pleszew. To jest konsekwentny plan realizowany w perspektywie kilkunastu lat, zdobywanie środków finansowych, zarówno unijnych, jak i krajowych, rządowych i w efekcie mamy ponad 50-milionowe inwestycje, która w całości w zasadzie, znaczy w większej części została zrealizowana przez budżet zewnętrzny. Proszę Państwa, to jesteśmy na etapie, to jest główna droga, jedna z głównych dróg w mieście, jest to ulica Poznańska. W tym roku przystępujemy do prac, to jest koncepcja, daleko zaawansowana koncepcja uspokojenia i wprowadzenia zieleni w samym centrum miasta. To nie jest zjawisko nowe, to zjawisko rozpoczęliśmy około 5 lat temu, gdzie na przestrzeni publicznej miasta, na głównych drogach pojawiła się zieleń i to też jest taka charakterystyczna rzecz, może nie z punktu widzenia prawa zamówień publicznych, ale reakcji mieszkańców. Były protesty, proszę Państwa, że zabieramy część miejsc postojowych, że pojawiają się drzewa w miejscu, które nie są do tego stworzone, natomiast po latach widać zupełnie inne nastawienie do tej przestrzeni. Tak więc w momencie realizacji inwestycji ekologicznych mających wpływ na jakość klimatu, ocena mieszkańców nie zawsze jest pozytywna. Musimy się liczyć z tym, że ona jest krytyczna bardzo często. I ostatni przykład, proszę Państwa, jesteśmy już w trakcie realizacji. To jest park miejski, który jest w centrum miasta i tu jest nasza właśnie przygoda z KIO i Urzędem Zamówień Publicznych, gdzie przegraliśmy sprawa KIO 1198 przez 25, gdzie odrzuciliśmy ofertę jednego oferenta z uwagi na rażąco niską cenę. Tak? Na przykład nasadzenia zieleni to było 35% wartości kosztorysowej. Oczywiście jest uzasadnienie KIO dosyć długie, problemy się już zaczęły, tak więc myślę, że ta inwestycja nie skończy się w terminie, bo widzimy opóźnienia są daleko zaawansowane, natomiast to pokazuje, że jak trudne są realizacje ekologicznych rozwiązań, zwłaszcza tam, gdzie dochodzi do pewnych kwestii związanych z nasadzeniami, zielenią, dbałością. I teraz moja odpowiedź może na to interesujący wykład, prelekcję pana mecenasa. Tak, zgadzam się z tym. Bardzo fajnie zastosować takie rozwiązania. Tylko natomiast zasób ludzki, którymi dysponują w moim urzędzie małym gminy, zamówieniami publicznymi zajmują się jedna osoba.
kiedy dochodzi do problemu w ogóle z projektantami, żeby w ogóle realizować inwestycje. Tak, widzimy zbyt małą ilość. To nie jest kwestia już teraz, proszę Państwa, ceny czy zapłaty za projektanta. To jest kwestia już terminów, nawet jeśli to jest daleko idące zaplanowanie. Tak więc idea na pewno bardzo ładna, słuszna. Natomiast chyba potrafię zrozumieć tak nikłe zainteresowanie gmin. Być może gdybyśmy poznali strukturę tych samorządów, które stosują te rozwiązania, o których pan mecenas mówił, to też byśmy uzyskali odpowiedź na pytanie, kto to stosuje. Bynajmniej mogę postawić taką tezę, że nie stosują tego małe gminy typu Pleszew, który ma budżet inwestycyjny 50-60 milionów, a w całości to jest ponad 200, tak, ale to są duże samorządy. Tak zakładam. Tak więc to są moje główne spostrzeżenia dotyczące tego tematu. Konkluzja. Uważam, że można realizować politykę ekologii, można realizować politykę transformacji, zielonej transformacji miasta, niekoniecznie wykorzystując te narzędzia, te mechanizmy, o których były wcześniej mowa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ad vocem do pana radcy, do tej prezentacji, to już wkrótce podczas sesji Q&A. Bardzo dziękuję. Widać Pleszew, kompaktowe projekty, zrównoważone projekty. Gratulujemy tych inicjatyw. Świetnie to słyszeć. Projekty przyszłościowe, no i tak jak pan burmistrz powiedział, bo budujące wizerunek, więc nie możemy się też bać i odważnie realizować te projekty, bo choć na początku reakcje mieszkańców, tak jak pan burmistrz powiedział, były negatywne, to w perspektywie rzeczywiście są postrzegane jako właśnie odpowiedzialne, jako nowoczesne i budują, zwiększają to zaufanie społeczne. Aspekt ekologiczny, ale też, jak pan burmistrz podkreślił, aspekt ekonomiczny osiągnięty, więc to też dobrze słyszeć, że tak kompaktowo, wielofunkcyjnie ten miks funkcji zastosowany. Bardzo dziękuję. Pan burmistrz będzie z nami podczas sesji Q&A. A teraz jak zielone zamówienia wyglądają w praktyce w Rychwale? To kolejna nasza wielkopolska gmina. Przed Państwem pani Ewa Jędrzejczak, zastępca burmistrza gminy i miasta Rychwał, oraz pani Karolina Małolepsza, kierownik referatu gospodarki. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z małej gminy, mniejszej niż Pleszew, ale również gminy miejsko-wiejskiej. My mamy zaledwie 8 000 mieszkańców. Nasz budżet na ten rok to jest 91 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony przeznaczamy w tym roku na zadania inwestycyjne. W 2024 roku udzieliliśmy 14 zamówień publicznych, z czego 4 były poniżej progu unijnego, a 10 powyżej. Połowa to były roboty budowlane, a druga połowa to dostawy i usługi i to wynosiło 23 miliony złotych. Taką ważną dla nas, istotną dla nas sprawą jest to, że od 2014 roku współpracujemy z Wielkopolskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Wtedy to utworzyliśmy pierwszą tutaj w powiecie spółdzielnię socjalną 2 podmiotów prawnych i ta nasza współpraca rozwija się, przybiera różne formy. Również te, które są doradcze i otrzymujemy od nich wsparcie przy implementacji aspektów społeczno-środowiskowych w zamówieniach publicznych. My jako mała gmina mamy tylko 2 osoby, które zajmują się zamówieniami publicznymi, a jednocześnie zajmują się inwestycjami i projektami unijnymi szeroko pojętymi. Stosujemy zamówienia publiczne zielone, o czym koleżanka tutaj Państwu za chwilę powie. Tak jak wspomniała Pani Burmistrz,
Mamy niewielkie, co prawda, ale jednak pewne doświadczenia, które wynikają także z tego, że nie tylko ustawa, która daje nam możliwości, ale inne ustawy, które na nas wymuszają stosowania aspektów społecznych, jest dla nas obowiązaniem, ale także umowy o dofinansowania z Urzędem Marszałkowskim, które wprost nakładają na nas obowiązek uwzględniania aspektów środowiskowych w realizowanych projektach. I tutaj jakby jesteśmy zobligowani, żeby tych aspektów, żeby tych rozwiązań umożliwiających wprowadzenie aspektów środowiskowych szukać, stosować. Doświadczenia może mamy niezbyt duże, ale być może komuś z Państwa one się przydadzą. Tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, miejsca, w których możemy uwzględnić te aspekty w ramach procedury, to jest zarówno opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert, przesłanki wykluczenia wykonawców, warunki udziału w postępowaniu, jak i wymagania związane z realizacją zamówienia, czyli po prostu umowa, która już po zakończeniu całej procedury wiąże nas z wykonawcą i określa nasze zasady współpracy. Jeżeli chodzi o przedmiot zamówienia, to tak jak już było powiedziane wcześniej, są pewne przedmioty zamówienia, które wymagają zastosowania od nas aspektów środowiskowych. Jest to na przykład zakup środków transportu, ale jeżeli chodzi o pozostałe, czyli takie już nieobligatoryjne przedmioty zamówienia, to tutaj także możemy te aspekty środowiskowe uwzględnić i na przykład wymagać określonej efektywności energetycznej przy zakupie sprzętów biurowych czy sprzętu AGD w ramach jakichś większych projektów inwestycyjnych. Także możemy uwzględniać w dokumentacji technicznej takie wymagania. Także to myślenie o aspektach środowiskowych zaczyna się dużo wcześniej, przed sporządzeniem specyfikacji technicznej, bo tak naprawdę w momencie sporządzania dokumentacji technicznej to często ma miejsce wiele miesięcy przed opracowywaniem specyfikacji, bo najpierw opracowujemy dokumentację, potem pozyskujemy dofinansowanie, a następnie dopiero przeprowadzamy postępowanie przetargowe, ale wiele naszych projektów realizowanych ze środków unijnych tak naprawdę dotyczy już zielonych zamówień publicznych, bo i przedmiot tych projektów to są projekty nakierowane na ochronę środowiska, na adaptację do zmian klimatu, na zatrzymywanie wód retencyjnych i tu także możemy rzeczywiście, jakby same te projekty u zarania swojego są już zielone. Tutaj jako przykład mogę podać jeden z realizowanych ostatnio projektów, a raczej zakończone postępowanie przetargowe, a projekt dopiero będzie realizowany, czyli termomodernizacja szkoły podstawowej w Rychwale, gdzie zastanawialiśmy się, w jaki sposób ogrzać, zapewnić dostawę ciepła dla tego budynku i wiadomo było, że będzie to rozwiązanie sprzyjające środowisku, ale alternatywną były pompy ciepła powietrzne, jak i gruntowe. I tu w trakcie rzeczywiście tych prac projektowych doszliśmy do wniosku, że mimo iż pompy gruntowe są droższym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o etap ten inwestycyjny, to w przyszłości będą dla nas korzystniejszym rozwiązaniem, bo tak naprawdę są mniej energochłonne i tym samym rzeczywiście będzie to rozwiązanie korzystniejsze i dla środowiska, i bardziej stabilne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego obiektu. Jeżeli chodzi o pozostałe przykłady właśnie tego typu aspektów środowiskowych, jeżeli chodzi o przedmiot zamówienia, to rzecz dotyczy e-usług, czyli projektu, który też będziemy wkrótce realizować i mimo, że e-usługi nie kojarzą nam się wprost może z zielonymi zamówieniami publicznymi, to jednak sama ich istota, czyli to, że przestawiamy się z papieru na załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną sprawia, że rozwiązanie to rzeczywiście jest proekologiczne. Sam fakt, że nasi mieszkańcy nie tylko będą oszczędzać czas, bo swoje sprawy będą załatwiać przez komputer, ale nie muszą dojeżdżać do urzędu, więc siłą rzeczy także i ten projekt i te zapisy sprawiają, że możemy tutaj wykazać się tymi aspektami środowiskowymi i to rzeczywiście
rzeczywiście jest jeden z takich przykładów, może mniej oczywisty. Jeżeli chodzi o kryteria oceny ofert, to tutaj nasze doświadczenie jest może najmniejsze, bo dobór kryteriów oceny ofert jest rzeczywiście kluczowy i musimy się kierować tym, że muszą one być mierzalne, żeby jakby nie dostarczyło to trudności na etapie oceny ofert, żeby było przejrzyste dla wszystkich uczestników tego procesu zakupowego, czyli zarówno no przede wszystkim dla wykonawców, tak, co jakby, żeby nie prowadziło do jakichś nieporozumień, a w efekcie wizyty w KIO, o czym wspominał Pan Burmistrz przed chwilą, co nigdy nie jest przyjemne, ale tutaj także udało nam się w przetargu zeszłorocznym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rychwał, udało nam się wprowadzić takie kryterium. Tutaj naszym celem było premiowanie tych wykonawców, którzy zaoferują, iż odpady będą odbierane pojazdami, które mają tą wyższą normę spalania, także tutaj także udało się to kryterium wprowadzić i z sukcesem. Tutaj także w tej pierwszej prezentacji wspomniane było, iż aspekty środowiskowe można uwzględnić w ramach fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawców. Artykuł 109 tutaj właśnie przewiduje, iż wykonawcę, że zamawiający może wskazać, iż wykluczy tego wykonawcę, który nie przestrzega przepisów związanych z ochroną środowiska, więc zamawiający, którzy zdecydują się na zastosowanie tej przesłanki, muszą w oświadczeniu dotyczącym uwzględnić właśnie artykuł 109 i jakby wybrane ustępy z tego artykułu, te przepisy, co do których odwołuje się artykuł 109 z kodeksu karnego, mówią, że należy wykluczyć wykonawcę, który dokonał zniszczenia środowiska przyrodniczego, został ukarany za takie czyny, bo tu jeszcze jakby kwestią jest to, że musi dojść do tego ukarania, czyli chodzi o przestępstwa związane ze zniszczeniem środowiska przyrodniczego, zanieczyszczeniem wody, powietrza lub powierzchni ziemi, za naruszenie przepisów związanych z odpadami, z materiałami promieniotwórczymi. Także jak widzicie, no, jakby widać, że przestępstwa te są dość poważne i chcąc premiować wykonawców, którzy w sposób prawidłowy przestrzegają przepisów związanych z ochroną środowiska, możemy zastosować te przesłanki. Tutaj, jeżeli byśmy się zdecydowali, że oprócz oświadczenia wykonawca ma złożyć dokument potwierdzający, iż rzeczywiście nie naruszą tych przepisów, to możemy żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczący osób fizycznych, czy też osób fizycznych zasiadających w organach zarządzających tych podmiotów wykonawczych na potwierdzenie, iż ich oświadczenie jest prawdziwe. Tutaj kolejnym miejscem, gdzie możemy umieścić aspekty środowiskowe w postępowaniu, są warunki udziału w postępowaniu. My tutaj ten przetarg, o którym wspomniałam przed chwilą, czyli termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rychwale, tutaj w związku z tym, że no, termomodernizacja sama w sobie jest rzeczywiście przedsięwzięciem sprzyjającym ochronie środowiska, to zależało nam na tym, żeby każdy z wykonawców, który będzie się ubiegał o to zamówienie, wykazał się tym, iż nie tylko wykonał prace związane z termomodernizacją, ale także może wykazać się doświadczeniem związanym z montażem pomp ciepła, co dawało nam z jednej strony gwarancję, że prace te będą wykonane prawidłowo i że rzeczywiście inwestycja przebiegnie sprawnie, a w przyszłości, tak, nie będziemy mieć problemów z funkcjonowaniem tego nowo zamontowanego źródła ciepła. Jeżeli chodzi tutaj i tak naprawdę sama procedura zamówień publicznych jest bardzo ważna w procesie inwestycyjnym, ale po jej zakończeniu to, co nam zostaje, to jest umowa, z którą jesteśmy związani z wykonawcą i właśnie w tej umowie możemy zawrzeć wymagania związane z realizacją zamówienia, które będą te aspekty środowiskowe uwzględniały.
My tutaj właśnie w tym przywoływanym już wcześniej przeze mnie postępowaniu na termomodernizację wprowadziliśmy takie zapisy nie tylko do projektowanych postanowień umowy, ale także wprowadziliśmy dodatkowy dokument, czyli oświadczenie, w którym wykonawcy zobowiązali się, że będą przestrzegali zasad DNSH. Wszyscy, którzy mają do czynienia z wydatkowaniem środków unijnych, wiedzą, że na nas jako na beneficjentów bardzo często nakładany jest obowiązek, szczególnie przy tych dużych projektach inwestycyjnych, abyśmy przestrzegali tych zasad. A tak naprawdę w momencie, kiedy my pozyskamy środki unijne, to wykonawca w naszym imieniu realizuje te projekty i on jakby też powinien być przez nas zobowiązany do przestrzegania tych zasad. To rozwiązanie wydaje mi się być o tyle ciekawym, że z jednej strony mamy umieszczone to zobowiązanie w projekcie umowy, a z drugiej strony postanowiliśmy, iż to oświadczenie będzie traktowane przez nas jako przedmiotowy środek dowodowy, co tym bardziej moim zdaniem uwrażliwi wykonawców na to, iż dla zamawiającego przestrzeganie tych zasad jest bardzo istotne i będzie on wymagał i kontrolował to na etapie realizacji zamówienia. W tym naszym postępowaniu jakby doszło do tego, że no jest to, wydaje mi się, że stosunkowo nowe rozwiązanie i dlatego wykonawcy nie za bardzo wiedzieli, do jakiej kategorii zakwalifikować to oświadczenie. Większość z nich, na 10 ofert, tylko jeden wykonawca załączył to oświadczenie do oferty. Na szczęście przewidzieliśmy możliwość uzupełnienia tego dokumentu i w związku z tym wykonawcy mogli to uzupełnić, bo rzeczywiście inaczej skończyłoby się to katastrofą, czyli byśmy musieli większość tych wykonawców wykluczyć. Na szczęście do tego nie doszło, uzupełnili to oświadczenie, postępowanie zakończyło się szczęśliwie wyborem wykonawcy. Miejmy nadzieję, że faktycznie będzie on stosował, przestrzegał tych zasad, a naszą rolą będzie po prostu pilnowanie tego. Także w naszym przetargu związanym z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wprowadziliśmy pewne wymagania związane z realizacją zamówienia. Natomiast, tak jak wcześniej było tu powiedziane, wynikają one z ustawy o elektromobilności i tak naprawdę są wymogiem prawa, więc tutaj jakby wykonawca jest zobligowany do tego, żeby część pojazdów, przy pomocy których realizuje to zamówienie, spełniało określone wymogi wynikające wprost z tej ustawy. W związku z tym, że nasz webinar ma stanowić także pewne wskazówki dla wykonawców, to tak gwoli przypomnienia, bo jakby nasze role tutaj w postępowaniu są bardzo różne i ja nie zazdroszczę wykonawcom, bo wiem, jak trudnym dokumentem jest specyfikacja warunków zamówienia dla nas zamawiających, a co dopiero dla wykonawców, ale tutaj też jakby prosimy o wyrozumiałość ze strony wykonawców, czyli jakby pewne zrozumienie tego, tak, bo my mamy trochę inne cele, natomiast każdemu z nas należy, żeby to sprawnie ten proces przebiegł, czyli tak naprawdę każda specyfikacja jest inna, nie możemy jakby opierać się jakieś swoje wcześniejsze doświadczenia, bo każdy przedmiot zamówienia jest inny, każda specyfikacja jest inna i bardzo często wykonawca widzi być może jakieś nasze błędy, bo my też się mylimy, ale podczas procesu, kiedy można jeszcze zadawać pytania do specyfikacji, to im wcześniej one wpłyną, im jest ich więcej, tym jest większa szansa na to, żeby jakieś te błędy, które w trakcie tego postępowania się pojawiają, żeby można było je naprawić, bo już po złożeniu ofert tej możliwości po prostu nie ma, jest już na to za późno. Tutaj jakby nawiązując też na zakończenie, nawiązując do tytułu naszego webinaru, aspekty środowiskowe rzeczywiście to jest wyzwanie dla wielu samorządów, szczególnie rzeczywiście dla tych, gdzie zamówienia publiczne to nie jest odrębny dział, tylko to są osoby, które łączą to z innymi zadaniami, natomiast jest to wyzwanie, ale im więcej będziemy mieć większą praktykę w tym zakresie, tym samym w przyszłości stanie się to już dla nas standardem, tak? Nasze doświadczenia są niewielkie,
ale już zobaczyliśmy, my sami sobie uświadomiliśmy, że rzeczywiście, że tych miejsc jest w specyfikacji, w tym procedurze jest naprawdę wiele, gdzie te aspekty możemy uwzględnić i z każdym postępowaniem wydaje mi się, że będzie nam po prostu łatwiej to zrobić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Karolino, Pani Burmistrz za te inspirujące przykłady, konkretne doświadczenia właśnie z wdrażania tych zielonych zamówień publicznych. Państwa cały czas zachęcam do komentowania, zadawania pytań na czacie lub mailowo promocja@wfr.org.pl i właśnie to jest ten czas na sesję pytań i odpowiedzi. Za chwilę przechodzimy i spotykamy się już w pełnym gronie. Wracamy już w komplecie. Może zacznę takimi danymi, bo mówimy, że tych zielonych zamówień publicznych jest mało, bo powiem, że nawet jest bardzo mało. Dlaczego więc nie jest tak zielono w tych zielonych zamówieniach, jak może powinno być? Takie dane, nie wiem, czy pan radca też się zgodzi, czy rzeczywiście znalezione dobrze. Podam, polski rynek publiczny to niemal 280 miliardów złotych rocznie, ale tylko ponad 4%, dokładnie 4,3% stanowią właśnie zamówienia zielone. Rzeczywiście jest to taki mały odsetek. Powiedzmy, właśnie mówiliśmy o tych bolączkach Polski powiatowej, o trudnych realizacjach, o problemach z zasobami ludzkimi, też problemach w ramach tych podanych przez pana burmistrza w Pleszewie inwestycjach drogowych, jeżeli chodzi o problemy z odbiorem i tymi sprawami właśnie związanymi z zielenią. Właśnie, ad vocem, panie Marcinie, jakie może wskazówki, jakie sugestie i właśnie dlaczego jest tak mało tych zielonych zamówień stricte? To tak, wydaje mi się, że w rzeczywistości tych zamówień zielonych, o charakterze zielonym, tak, i efektów, jakim mają przyczyniać się takie zamówienia, jest w rzeczywistości więcej. Tak? To jest kwestia sposobu zbierania danych oraz informacji, które są wykazywane. Bo musimy pamiętać, że te statystyki, które zostały opublikowane w sprawozdaniu o funkcjonowaniu tutaj systemu zamówień publicznych, które rokrocznie jest przygotowywany przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, to te informacje są przekazywane zamawiających w ramach rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. I tam jest odniesienie, z racji tego, że my tutaj zajmujemy się procedurą, odniesienie do podstaw prawnych. Tak? Natomiast nie jest zastosowane w tej metodologii odniesienie do konkretnych efektów, jakie są uzyskiwane w ramach tych zamówień. To jakby jedno, a drugie też często zamawiający może mało wnikliwie podchodzą do tego sprawozdania i też zbyt skromnie postrzegają swoje inwestycje. Tak, na przykład realizują inwestycje, które już na pierwszy rzut oka są zielone, a tutaj upierają się, że zielonych zamówień nie stosują. Tak? Także tu oczywiście te statystyki, które zostały przed chwilą przytoczone, są jak najbardziej prawdziwe w powiązaniu z tymi informacjami, które zostały udostępnione przez zamawiających. Niemniej jednak wydaje mi się, że w rzeczywistości tych zielonych inwestycji jest dużo więcej. Tak? Także musimy pamiętać, że tak naprawdę, aby realizować zielone zamówienie, to nie tylko chodzi o zastosowanie konkretnych przepisów. Zresztą tak jak myślę, starałem się przekazać w swoim wystąpieniu, chodzi o pokazanie tego, że sama ustawa Prawo zamówień publicznych, która jest ustawą proceduralną, daje bardzo dużo takich możliwości. Tak? O tym, czy zamówienie jest zielone, to będzie decydowało to, jaki finalnie efekt dane zamówienie
osiągnie, bądź też przyczyni się do konkretnych działań. Tak? Także czy to kwestia zwiększenia tych powierzchni biologicznie czynnych, czy też kwestia tutaj organizacji parkingów, park and ride, tak? Czy też kwestia nasadzeń na potrzeby tutaj terenów parkowych, no to jak najbardziej to jest realizacja zielonych zamówień. Tak? Nie musi być zielone wpisane konkretnie z nazwy, czy też odniesienie się do konkretnego przepisu. Te inwestycje jak najbardziej mają taki charakter. Tak? Chodzi o to, aby generalnie przystępując do postępowania, aby zamawiający mieli w tyle głowy, jaki efekt chcą za pośrednictwem tego zamówienia osiągnąć. To nie chodzi tylko i wyłącznie o czyste wypełnienie tutaj zobowiązań wynikających z ustawy proceduralnej. Tak? Jeszcze raz podkreślę, bo taką ustawa Prawo zamówień publicznych jest. Tak? To chodzi o generalnie skupienie się na tych efektach, które mogą być osiągnięte. Tak? Dążenie do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnych, poprawy dobrostanu ludzi, mieszkańców danego terenu, zapewnienie publicznego transportu zbiorowego, tak? Co z kolei przekłada się na zmniejszenie w praktyce wykorzystywania własnych pojazdów samochodowych, w których to zazwyczaj jedna bądź tylko dwie osoby podróżują. Tak? Także to jak najbardziej są działania, które przyczyniają się do osiągnięcia celów agendy ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju 2030. A jeżeli chodzi o te wyzwania wspomniane, myślę tutaj o zasobach ludzkich i o tych kwestiach odbiorów, jakie podpowiedzi, jak właśnie mniejsze podmioty mogą sobie z tym radzić? Znaczy generalnie w każdym podmiocie, aby realizować zielone zamówienia publiczne, to nie jest tylko kwestia specjalistów odpowiedzialnych za zamówienia publiczne. Zamówienia publiczne to jest procedura. Natomiast aby te działania podejmowane w poszczególnych jednostkach były racjonalne, to one muszą być podejmowane wespół z pracownikami merytorycznymi. Pracownikami, którzy będą w stanie daną inwestycję uzasadnić i uargumentować pewne zapisy, które zostaną później przełożone na zapisy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tak? To nie są tylko i wyłącznie specjaliści w zakresie zamówień publicznych. Oczywiście generalnie jeśli chodzi o charakterystykę rynku zamówień publicznych, to polski rynek zamówień publicznych jest rynkiem zdecentralizowanym, a więc co do zasady każda jednostka, z pewnymi wyjątkami, realizuje tutaj zamówienia publiczne na własne potrzeby. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że im mniejsze jednostki, no to tutaj kwestia tych braków kadrowych bądź też ograniczonych zasobów kadrowych jest no takim czynnikiem kluczowym, tak? I tutaj też staramy się wychodzić naprzeciw tym takiej sytuacji i staramy się ją wesprzeć merytorycznie właśnie poprzez zapewnienie chociażby w ramach szkoleń czy też konferencji organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, aby przedstawiciele tych nawet najmniejszych jednostek byli w stanie uczestniczyć w naszych wydarzeniach. W chwili obecnej większość naszych wydarzeń to są wydarzenia online, tak? A więc tutaj w łatwy i przystępny sposób można w takim wydarzeniu uczestniczyć. Podobnie jak właśnie w dzisiejszym webinarze, tak? W ramach którego tutaj osoby wykonujące określone czynności na potrzeby prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia mogą taką konkretną i przydatną wiedzę uzyskać.
Podpytam nasze samorządy, czy właśnie stosowanie w przetargach wymagań środowiskowych może skutkować wyższymi cenami ofert? Czy obserwujecie taką zależność i jak reaguje lokalny rynek wykonawców, bo też obserwują nas dzisiaj firmy, na takie właśnie zamówienia z zielonymi wymogami, takie ekologiczne? Może zacznę od Pleszewa, panie burmistrzu. To wszystko jak definiujemy to, co pan mecenas powiedział. Jeżeli zastosujemy bardzo wąską definicję zielonych zamówień publicznych, to mi trudno powiedzieć, bo takiej nie stosowaliśmy. Natomiast jeżeli potraktujemy zielone zamówienia publiczne bardzo szeroko, czyli realizowanie polityki klimatycznej, polityki opartej na ekologii, to powiedzmy sobie szczerze, że ekologia kosztuje, tak? Natomiast pytanie, co my chcemy osiągnąć? Ja cały czas z uporem maniaka mówię o tych drzewach, bo równie dobrze możemy zaproponować nasadzenie drzewa, nie wiem, 4-centymetrowego bez pielęgnacji 4-5-letniej, tak? I to jest koszt niewielki. Natomiast jeżeli my zastosujemy, a takie stosujemy, obwód 18-24 cm z 3-4-letnią gwarancją i opieką, no to już jest koszt zdecydowanie wyższy, tak? I wracając nawet do tego odbioru społecznego, jeżeli w przestrzeni publicznej pojawi się informacja, że to drzewo kosztuje 5-7 tysięcy złotych, to jest szok, tak? Natomiast jeżeli wgłębimy się, że to nie jest drzewo, to przysłowiowe 4-centymetrowe, tylko 18, to tylko dochodzi wymiana podłoża i pielęgnacja 5-letnia, to są zupełnie inne warunki. Ekologia kosztuje, natomiast pytanie, co my chcemy osiągnąć, tak? I jaki cel? Tak. Zanim może jeszcze koleżanka tutaj do tego pytania się ustosunkuje, to takie spostrzeżenie, że my na potrzeby tej prezentacji też zastanawiałyśmy się, gdzie my stosujemy te zielone zamówienia i nagle jeszcze tutaj malutki jakiś wątek, ale rzeczywiście tych działań, gdzie nie jest to tak zapisane wprost w naszych specyfikacjach, to my też mamy bardzo dużo, tak jak pięknie zmienia się Pleszew, jak przyjeżdżamy, to podziwiamy, jak się pięknie wasze miasto zmienia, gmina. To myślę, że każdy samorząd robi szereg działań, które wpisuje się w tą właśnie tendencję do tego, żeby dbać o środowisko, żeby stosować te zielone zamówienia. Może one nie wynikają z przepisów rzeczywiście w naszych zamówieniach publicznych, ale jest ich szereg. Może musimy zdać sobie sprawę. Panie wspominały o termomodernizacji. To jest najlepszy przykład tak, działania proekologicznego, gdzie z jednej strony mamy efekt wizualny, ale z drugiej strony i środowiskowy, i ekonomiczny. Tak? W zasadzie jednym postępowaniem, bardzo często nawet dofinansowane zewnętrzne i widzimy to w samorządach także efekt ekologiczny, ale i ekonomiczny, tak? No, który też jest ważny. Natomiast mogę podać przykład wczoraj, gdzie analizujemy sposób ogrzewania jednego z budynków na terenach wiejskich, konkretnie strażnicy OSP, gdzie to ciepło nie jest wykorzystywane stale, tylko są po prostu dni, godziny i porównywaliśmy koszt uruchomienia pompy ciepła, gdzie koszt natychmiastowego ogrzania i włączenia tych wszystkich grzałek i podanie określonego prądu, tak, i z drugiej strony mamy gaz, propan, butan, no to okres takiej spłaty tej pompy ciepła i uwzględniając koszt energii, to około 60 lat, tak. Tutaj wracając do tego pytania, my na chwilę obecną nie obserwujemy, żeby te aspekty środowiskowe tutaj zaprezentowane przez nas wpłynęły jakoś na koszty. Być może wynika trochę to ze specyfiki tego roku, bo faktem jest, że w tym roku te ceny, które uzyskujemy w postępowaniach przetargowych, przeważnie mieszczą się w zakładanych przez nas szacunkach, w tych kosztorysach, którymi dysponujemy, więc być może jest to specyfika tego roku. Być może wynika to też troszeczkę z faktu, że tak jak mówiłam, my jesteśmy na etapie, kiedy te umowy dopiero są zawierane i tak naprawdę to czas pokaże, czy to, czego my wymagamy, czy jak wykonawcy będą do tego podchodzić, na ile solidnie będą to realizować. Być może jeżeli my tu wykażemy się konsekwencją, to jakby w przyszłości oni też będą wiedzieli, że muszą w tej swojej cenie uwzględnić te dodatkowe działania, których od nich będziemy wymagać. Natomiast na chwilę obecną nie obserwujemy, żeby to wpłynęło na cenę i miejmy nadzieję, że tak będzie, bo faktem jest, że
że jeżeli nasze całe zamówienie jest zielone, to w jakiś na przykład montaż instalacji OZE, który w najbliższym czasie nas czeka, to w jakiś sposób miałoby to wpłynąć na cenę, skoro jest to główny przedmiot zamówienia i nasze warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy, czy też osób, które będą się zajmować realizacją tego zamówienia, tak naprawdę w 100% wpisują się w ten aspekt środowiskowy i nie jest to dla nich nic nadzwyczajnego. Dopytam jeszcze Rafał w związku z doświadczeniami już w tym zakresie, właśnie w zamówieniach, o jakim przedmiocie najłatwiej wprowadzać te zielone wymogi. Myślę tu o takich wskazówkach dla tych może mniejszych podmiotów, które dopiero myślą, jak rozpocząć. No jak tutaj zostało pokazane głównie przez pana radcę, to możliwe jest to wszędzie, trzeba tylko wybrać ten odpowiedni element postępowania, gdzie jest to dla danego przedmiotu zamówienia najbardziej adekwatne. No z naszych doświadczeń wynika, że najczęściej rzeczywiście miało to miejsce przy robotach budowlanych, bo tutaj i z jednej strony mamy ten proces powstawania dokumentacji, gdzie jest wiele rozwiązań takich proekologicznych, które możemy wprowadzić, a korzystając z tego, że mamy możliwość pozyskiwania środków unijnych, to możemy sobie na taką droższą, w cudzysłowie, inwestycję, droższą przez to, że stosujemy tam rozwiązania na przykład OZE, pozwolić. Ale to także jest sam proces budowlany, który faktycznie gdzie możemy te zobowiązania na wykonawcę nałożyć. To także jest właśnie kwestia chociażby tych wykluczeń, tak? Bo te przestępstwa, które były przywołane, to bardzo często są przestępstwa, które mogą mieć miejsca związane chociażby właśnie z prowadzeniem takiej działalności inwestycyjnej, więc te roboty budowlane są rzeczywiście takim może dobrym miejscem do przetestowania tych rozwiązań w zakresie aspektów środowiskowych. Dopytam jeszcze pana burmistrza Pleszewa, bo nasza Wicka na czacie zadała to pytanie w związku z tym pokazanym kompleksowym, wielofunkcyjnym projektem. W jaki sposób parking zmienia się w targowisko? Może to oznaczać, że parking jest zbyt duży? Poza tym, czy wody z powierzchni spływają do zbiornika, są oczyszczane, czy też są oczyszczane przez nasadzenia? Znaczy, parking nie jest na targowisku, parking jest w sąsiedztwie targowiska, tak? Mówiłem, że jest parking wykorzystywany przez klientów tego targowiska w określonych godzinach funkcjonowania tego targowiska. Tak więc ta wielofunkcyjność, o której mówiłem, dotyczyła obiektów zlokalizowanych bezpośrednio przy parkingu. Tak? Czyli to nie jest wielofunkcyjność rozumiana, że parking przejmuje inne funkcje, choć powiem szczerze, że mieliśmy kilka przedsięwzięć rekreacyjnych, gdzie na tej przestrzeni parkingowej odbywały się normalnie eventy. Tak więc to też taką swoją funkcję pełniło. Jest separator zainstalowany przy tym zbiorniku, tak, która ta woda spływająca z tej powierzchni parkingowej, no jeśli tam jest 280 miejsc postojowych, no to już jest taka przestrzeń dosyć duża. Natomiast jeżeli jest nadwyżka, ona się przelewa do pobliskiej rzeki i tutaj nie ma problemów. Dodatkowo oczywiście ekologiczne oświetlenie, tak, bo tutaj panie też pewnie nie mówiły, no ale to jest taka oczywistość, że w chwili obecnej to oświetlenie w taki czy inny sposób funkcjonuje, tak, że ono się tam świeci z mniejszym natężeniem między 22 a 3, 4, tak. Znaczy my tu, jeżeli tutaj potraktujemy to, co pan mecenas mówi, rozszerzająco, tak, to się okazuje, że w zasadzie obszar działalności samorządów jest dosyć spory. Ja myślę, że tak traktujemy właśnie, powinniśmy traktować właśnie plastycznie, tak jak rozmawialiśmy z panem radcą. I pytanie właśnie jeszcze a propos prezentacji pana radcy, a propos stosowania etykiet w zamówieniach publicznych. Mówiliśmy o wskazaniu określonej etykiety, o przykładach tych ekoetykiet do konkretnej grupy produktowej. Pytanie właśnie, czy ten katalog etykiet jest zamknięty? Czy gdzieś jest wpisany z jakiegoś pakietu można po prostu korzystać, zamkniętego? Tak naprawdę jakby zakres tych etykiet jest bardzo szeroki. Ja wspomniałem o pewnym opracowaniu, które zostało poświęcone właśnie tym etykietom i które zostało udostępnione przez Urząd Zamówień Publicznych, ale to są tylko i wyłącznie etykiety przykładowe. Tak? Tych etykiet może być zdecydowanie dużo więcej, bo
Oczywiście są etykiety dotyczące zrównoważonego sprzętu IT, etykiety dotyczące tych surowców drzewnych, o których już wspomniałem, ale również w tym opracowaniu prezentujemy etykiety, które są przyznawane zrównoważonemu budownictwu typu BREEAM czy też LEED. Jeśli chodzi w ogóle o etykiety, to oczywiście jak najbardziej zachęcam do ich wykorzystywania w ramach zamówień publicznych, ale jeszcze raz chciałem uczulić, że wykorzystując pewne etykiety, musimy posiadać wiedzę co do tego, jakie kryteria za daną etykietą się kryją. Musimy też pamiętać o tym, aby właśnie w ramach opisu przedmiotu zamówienia zawrzeć to sformułowanie lub równoważne, tak? Jeśli wskażemy konkretną etykietę. Musimy też opisać te kryteria równoważności, które są istotne z punktu naszego postępowania. Także jak najbardziej możemy stosować różne kryteria, różne etykiety, różne kryteria w ramach etykiet, tak? Różne etykiety, różne kryteria w ramach etykiet, ale musimy posiadać konkretną wiedzę co do tego, co się za daną etykietą kryje. Bardzo dziękuję. Wybiła godzina 12, czyli niestety koniec naszego webinaru. Ten czas tak błyskawicznie upłynął. Bardzo dziękuję naszym prelegentom za dzisiejsze wystąpienia, za współpracę, za zaangażowanie właśnie w przygotowanie tego wydarzenia. Oczywiście do wszystkich zapisanych na webinar zostaną przesłane prezentacje. Pytacie Państwo też nas mailowo, oczywiście cały pakiet i kontakt też do Pana Marcina Skowrona z Urzędu Zamówień Publicznych też oczywiście Państwu przyślemy. Mam nadzieję, że była to dla Państwa inspiracja właśnie do korzystania z doświadczeń naszych wielkopolskich samorządów, które już realizują te zielone zamówienia środowiskowe w bardzo fajny sposób. Zachęcam Państwa do śledzenia naszych kanałów Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Znajdziecie tam Państwo informacje o kolejnych naszych webinarach z cyklu ESG, o dostępnych formach wsparcia, finansowania dla właśnie zrównoważonych inwestycji. A pozostając jeszcze w tematyce ESG, chciałabym zaprosić Państwa na wydarzenie organizowane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny. To Dni OZE, które już wkrótce, 23-24 październik. Pierwszy dzień konferencji odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, drugi właśnie w PPNT. Eksperci krajowi, zagraniczni, porozmawiamy o właśnie przyszłości energetyki odnawialnej, o zielonej transformacji i neutralności klimatycznej. Jutro spotykamy się u Pana w Pleszenie, w Pleszenie kompaktowym. Tak. Chciałem to powiedzieć, chciałem zaprosić wszystkich. Od godziny 10 zapraszamy do Pleszewa z WFR-em, tak więc. Bardzo dziękujemy. Dużo informacji finansowych, też informacji, zobaczycie Państwo też, że te inwestycje, o których dzisiaj Pan Burmistrz opowiedział. W piątek też dzień finansowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich w ramach Dni Przedsiębiorczości, więc bardzo intensywny czas przed nami. Na czacie w międzyczasie pojawił się link do ankiety. Prosimy, aby poświęcili Państwo jeszcze dosłownie chwilę na wypełnienie. Te opinie, sugestie pomogą nam jeszcze lepiej przygotować dla Państwa kolejne wydarzenia. Bardzo dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział. Do zobaczenia.